Cześć! W tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytania dotyczące nagrywania smartfonem na YouTube. Jak nagrywać smartfonem filmy na YouTube? Jest to bardzo proste, wystarczy mieć smartfona. Na samym początku swojej kariery na YouTube zachęcam Cię do tego, abyś nie inwestował swoich ciężko zarobionych pieniędzy lub też pożyczonych albo ukradzionych w sprzęt profesjonalny, taki jak aparat, obiektywy, statywy i różnego rodzaju oświetlenie, dźwięk, czyli mikrofony i tym podobne, bo to wszystko kosztuje bardzo dużo, a podczas poszukiwania każdego z tych elementów chcemy kupić coś prostego, a najczęściej dochodzimy do czegoś bardzo drogiego. I jeżeli zainwestujemy nasze pieniądze w to wszystko, a nie mamy pewności, czy będziemy nagrywać filmy, czy to nas wciągnie, no to niestety możemy mieć duże straty, bo potem odsprzedać używany sprzęt, no niestety to zawsze ze stratą. Dlatego też na samym początku zachęcam do tego, aby swoje pierwsze filmy nagrywać za pomocą smartfona. Każdy z nas przy sobie ma smartfona, który ma przynajmniej dwie kamery, przednią i tylną. Jeżeli mamy dwie kamery, to możemy oczywiście je wykorzystać na dowolny sposób. Od razu na samym wstępie poinformuję, że nagrywam Samsungiem Galaxy S7, który ma już ponad 4 lata. Nagrywam przednią kamerą, nie mam podłączonego zewnętrznego mikrofonu, nie stosuję żadnego dodatkowego światła sztucznego, tak więc najgorsze warunki. Zresztą widać, że nie jest cudownie, ale też nie jest źle. I co ważne, jest stabilnie. Pokażę Wam teraz, jak teraz nagrywam, żebyście od razu widzieli, o co chodzi. Tak jak widzicie, smartfon jest zaczepiony o uchwyt za około 5 zł, więc bardzo tani, który jest przyczepiony do mini statywu za około 5 zł. Więc komplet to około 10 zł, a smartfon mamy stabilny. Możemy całość umieścić na przykład na garnku, na książkach, czy w różny inny sposób, tak żeby zrównać kamerę z naszą twarzą. Więc jak widzicie, proste rozwiązanie. Oczywiście możemy kupić sobie statyw, możemy kupić sobie gimbala, możemy użyć specjalistycznych uchwytów, ale na sam początek nie warto. Ale warto wykorzystać swojego smartfona. Nasz smartfon, który zawsze jest przy nas, powinien mieć zawsze przed nagrywaniem wyczyszczony obiektyw aparatu, którego będziemy używać. Najlepiej korzystać z mikrofibry do czyszczenia optyki. Kilka ruchów i aparat jest czyściutki, dzięki czemu nie będziemy mieli zbędnych refleksów na naszym filmie. Oczywiście, jeżeli będziemy nagrywać tylnym, to dokładnie to samo. Jeżeli nie mamy mikrofibry, korzystamy np. z koszulki bawełnianej. Starajmy się nie korzystać np. z jeansów, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię wyświetlacza, pod którym jest aparat, a w zasadzie tego szkła, czy też tego szkiełka, które jest tutaj ochronne. Przednim aparatem, gdy nagrywamy, możemy siebie widzieć, co jest bardzo istotne. Możemy poprawić coś, zawsze widzimy, co nagrywamy i czy to, co pokazujemy, mieści się w kadrze, a nie wychodzi za kadr. Zaś tylnym aparatem, gdybyśmy chcieli nagrywać, będziemy mieli wyższą jakość nagrywania, ale potrzebujemy kogoś, kto będzie nagrywał, albo ustawimy sobie odpowiednio kadr. Jednak nie będzie to komfortowe, ponieważ nie będziemy widzieć, jak jest nagrywany obraz. Jest to bardzo niekomfortowe. Oczywiście na samym początku musimy sobie radzić, dlatego też polecam wykorzystać przedni aparat z oczyszczonym obiektywem. Spójrzcie, tutaj mamy takie cienie. No niezbyt jest to fajne. A skąd te cienie się biorą? Ano stąd, że za tym smartfonem, jak widzieliście, jest okno. I to okno, zobaczcie, daje mi naturalne światło. A jeżeli okno daje mi naturalne światło, to nie muszę kombinować, cudować z jakimś specjalnym oświetleniem dodatkowym. Warto wykorzystywać naturalne światło, bo przy okazji, gdy nagrywamy smartfonem, nie mamy takich mrugnięć, mignięć na wyświetlaczu i oczywiście na filmie, który jest nagrywany. Dlatego też warto korzystać z naturalnego światła. Gdyby była taka potrzeba, że chcemy delikatnie się doświetlić z jakiejś strony, na przykład tutaj lub twarz z przodu, to możemy skorzystać z jakichś lampek LEDowych, które posiadamy lub innych źródeł światła, które posiadamy w mieszkaniu. Zobaczcie, taka lampka, ja sobie ją włączę, już nam tutaj świeci. Wystarczy, że sobie ją tutaj umieścimy i zobaczcie, doświetla twarz. Wystarczy, że ustawimy ją troszeczkę za aparatem, to Wy tego nie widzicie, a lampka, jak widzicie, doświetla moją twarz. Więc bez problemu już możemy sobie polepszyć
O, na przykład z drugiej strony to tutaj bez sensu, ale z tej strony już to ma większy sens. Można tak sobie zrobić i wielu twórców radzi sobie jak może, bo po co na samym początku wydawać pieniądze na jakiś profesjonalny sprzęt, gdy tego sprzętu wykorzystywać w przyszłości być może nie będzie. Na samym początku należy zawsze zweryfikować, czy pomysł z nagrywaniem filmów wypali i czy nam się nie znudzi. Zatem lepiej wykorzystywać to, co mamy, niż po prostu inwestować swoje pieniądze na coś, co może nie wypalić. Co jest takim dosyć istotnym produktem, który warto sobie kupić na początku. Jak słyszycie, ten dźwięk nagrywany nie jest najlepszy. Nagrywam za pomocą mikrofonu, który znajduje się w smartfonie, a w zasadzie są dwa mikrofony stereo, więc dźwięk jest dobry, ale dodatkowo smartfon nagrywa dźwięki z otoczenia. Czyli jestem teraz w takim pomieszczeniu jak kuchnia, celowo, bo jest to moim zdaniem najgorsze pomieszczenie do nagrywania. Odbija się tutaj dźwięk, tu gdzieś lodówka się włączy, tutaj pracuje fontanna, poidełko dla kota i ogólnie nie jest to dobre rozwiązanie. Ale nie każdy w domu może zrobić sobie mini studio, gdzie będzie miał zamknięte drzwi, pianki akustyczne i różne inne. Więc jest taki jeden produkt, który ja na samym początku sobie kupiłem i polecam każdemu. Kosztuje około 50 do 70 zł. To jest mikrofon krawatowy. Tak to wygląda. Możemy sobie przyczepić tu pod koszulką na przykład i tu sobie przyczepić. O, w ten sposób, żeby tak odstawał troszeczkę, żeby nie ocierał o ubranie. Przewód jest bardzo długi, około 7 metrów. I tutaj mamy możliwość przełączania pomiędzy kamerą albo smartfonem. Czyli możemy używać tego rozwiązania do naszego smartfona albo do naszego aparatu lub kamery, a nawet do naszego komputera. Złącze jest tutaj mini jack 3,5 mm, czteropolowe, więc takie, jakie jest wykorzystywane w naszych smartfonach. Ale są dwa rodzaje, z tego co pamiętam, więc warto przed zakupem zweryfikować u sprzedawcy, czy będzie współpracował z modelem waszego smartfona. Ok, mając taki mikrofonik, ustawiam sobie funkcję na off, smartfon, czyli na smartfonową funkcję tą na dole. Podłączę teraz ten wtyk do gniazda w swoim smartfonie i zobaczycie, jaka jest różnica. Różnica będzie taka, że mikrofon będzie z równej odległości zbierał dźwięk tutaj. To jest mikrofon pojemnościowy i będzie zbierał tutaj fajnie dźwięk, a nie te otoczenie, wszystko co jest dookoła smartfona. I to jest bardzo dobre rozwiązanie na początek, nieduża inwestycja, na pewno nie stracimy, gdybyśmy stracili zapał. W przyszłości takie coś może się przydać, a nawet możemy odsprzedać z bardzo małą stratą. Tak więc podłączę teraz mikrofon. Ok, mikrofon jest już podłączony. Wyświetlił się komunikat, że nagrywanie z zewnętrznego mikrofonu w interfejsie aplikacji do nagrywania ze smartfona i teraz jest nagrywany dźwięk za pomocą tego mikrofonu. Taki sam poziom dźwięku wydaje z siebie, nic głośniej, niż ciszej, ale myślę, że znacznie lepiej wysłyszycie, co mówię, niż gdy było wcześniej. Taki mikrofon powoduje, że nawet odbijające dźwięki od ścian są lepiej nagrywane, przynajmniej moim zdaniem, a Wy możecie ocenić to samodzielnie. Wrócimy teraz do oryginalnego ustawienia bez mikrofonu, czyli odłączymy mikrofon. I to jest moim zdaniem polecane urządzenie, które warto kupić, aby polepszyć nagrywanie audio w swoim smartfonie. Co jeszcze możemy zrobić w przyszłości? Bo już podstawy znacie. Wiecie, że trzeba oczyścić obiektyw, warto kupić sobie zewnętrzny mikrofon na długim przewodzie, zatem bez problemu będziemy mogli od smartfona się oddalić nawet na 2-3 metry. Przewód będzie biegł sobie po podłodze, będziemy mogli go ukryć, więc ten długi przewód jest bardzo istotny. Wiemy, że możemy skorzystać z zewnętrznego zastanego światła, czyli nie musimy mieć tutaj specjalistycznych lamp, a ewentualnie możemy się doświetlić za pomocą dodatkowych lampek, które możemy sobie znaleźć w mieszkaniu i ustawić na siebie lub też, żeby odbijały światło od sufitu, a potem na siebie, żeby tak było zmiękczone. Ale co możemy zrobić więcej? Mając smartfona, to nie są ograniczone możliwości, które przekazałem. Można także kupić bezprzewodowe mikrofony. Kiedyś taki zorganizowałem sobie Remoview, czyli mamy tutaj mikrofon bezprzewodowy. Na niektórych moich filmach możecie zobaczyć, że go stosuję. I dodatkowo mamy tutaj oczywiście odbiornik, który podłączamy do smartfona. Ale musimy tutaj skorzystać jeszcze z dodatkowego przewodziku, który z 3 pól na 4 pola przetwarza i w
wtedy smartfon bez problemu nagrywa dźwięk do 12 metrów nawet. To jest połączenie Bluetooth radiowe. Ale gdybyśmy zechcieli czegoś bardziej profesjonalnego, możemy kupić zestaw mikroportów, które także można podłączyć pod smartfona i nie musi to być specjalna lustrzanka czy jakiś specjalistyczny aparat lub kamera. Teraz pokażę Wam taki zestaw przykładowy. Odbiornik i nadajnik. Zobaczcie, mamy tutaj taki zestaw. Ja kupiłem taki zestaw 2 mikroportów i odbiornika za około 1500 zł. Saramonic TX9, RX9. Tam są dwie sztuki TX9, czyli mikroportów. Zobaczcie. I ten zestaw podłączamy do smartfona przez tą przejściówkę, taki tutaj kabelek jak widzicie. Wszystko sobie uruchamiamy i spokojnie nawet na 200 metrów to wszystko działa. Bardzo dobrej jakości dźwięk i co bardzo istotne, odległości nie stanowią żadnego problemu. Kiedyś wykorzystywałem ten zestaw na Warsaw Motor Show 2017, to tam takie 2 wywiady przeprowadzałem i skorzystałem z tego zestawu. Świetna rzecz. No i taki mikroport przypinamy sobie na przykład do paska od spodni, a mikrofon krawatowy oczywiście gdzie chcemy, tak jak poprzednio. Tylko że tu już nie jesteśmy uwikłani przewodami pomiędzy na przykład smartfonem a mikrofonem. Ale to jest rozwiązanie już bardziej do zastosowania w sytuacji takiej profesjonalnej, gdy mamy taką potrzebę i jest dosyć drogie, w związku z czym na początku chyba nie będziecie w to inwestować. Opcji jest wiele. Można zastosować gimbala w sytuacji, gdybyśmy na przykład nagrywali sobie vlogi, na przykład idziemy ze smartfonem i tam coś mówimy. Bez problemu możemy oczywiście iść ze smartfonem w ręku, ale gdy idziemy, to wszystko się nam rusza. I ten obraz może być niezbyt fajny dla widza, w związku z czym gimbal może być przydatny, ale są już coraz tańsze, więc to jest taka opcja na ewentualny rozwój. Ale na samym początku naprawdę nie polecam inwestowania pieniędzy w coś więcej niż uchwyt za 5 zł, mini statyw za 5 zł i ewentualnie mikrofon za około 60-70 zł. Ten krawatowy, na przykład firmy Boya. Nie pamiętam jaki to jest model Boya, ale można go kupić na przykład na stronie Mitoya, na Allegro czy na wielu innych i sprawdza się bardzo dobrze do teraz, a ma już chyba z 5 lat. Kiedyś go kupiłem na samym początku. Świetna rzecz. I to by było na tyle z tych takich głównych rzeczy. Oczywiście, że zachęcam Was do tego, żeby kupić sobie statyw. Statyw, który możecie sobie kupić, o proszę bardzo, i na niego postawić sobie smartfona, a jeżeli nawet chcemy, to możemy sobie zastosować taki specjalistyczny uchwyt. On jest troszeczkę droższy, umożliwia nam zamontowanie tutaj smartfona w tym miejscu, a dodatkowo tutaj mamy złącze, które umożliwia nam podłączenie gadżetów, na przykład takiej lampki, którą znowu też możemy kupić. Mamy tu regulację jasności świecenia, ale znowu każdy z tych gadżetów to jest koszt. Taka lampka około 200 zł, jeżeli dobrze pamiętam, taki uchwyt to już chyba z 40 czy 50 zł, statyw to około 70-90 zł, ale to wszystko to są rzeczy, które możemy sobie kupić z czasem. Na samym początku, gdy planujemy nagrywać swoich filmików kilkanaście, to zachęcam Was do pójścia po kosztach, żeby po prostu sprawdzić, czy nam się to nie znudzi. I to by było w sumie na tyle. Jeżeli chodzi o kwestię nagrywania filmów, sprawdzam jeszcze ze swoich takich notatek, czy coś jeszcze chciałbym Wam przekazać. Wszystko. Oczywiście, gdy mamy taką możliwość, warto nagrywać na zewnątrz, najlepiej po godzinie 14, po godzinie 15, wtedy mamy takie ciepłe światło, wszystko fajnie wygląda podczas nagrywania. Jeżeli chodzi o najnowsze smartfony, one mają taką funkcję jak HDR, High Dynamic Range, szeroka czy wysoka rozpiętość tonalna i nawet z przedniego aparatu możemy z tego skorzystać. Zatem gdy mamy takie cienie, nie jest zbyt fajnie, to troszeczkę rozjaśnione są te ciemne miejsca, a troszeczkę przyciemnione te jaśniejsze. No i w sumie najnowsze smartfony mają naprawdę bardzo dużą funkcjonalność. Zachęcam Was do tego, jeżeli chcecie nagrywać swoje pierwsze filmy, abyście weszli sobie do swojego smartfona, do aplikacji Aparat i przejrzeli różne funkcje, jakie tutaj są, co można wykorzystać, co jak zmienić. I na samym początku zachęcam Was też jeszcze do jednej rzeczy, abyście nie korzystali z wyższej rozdzielczości nagrywania niż Full HD. W większości smartfonów wykorzystanie rozdzielczości Full HD gwarantuje pełną funkcjonalność różnych opcji, takie jak HDR i różne inne. Gdy wybierzemy najwyższą rozdzielczość lub trochę wyższą niż HD, na przykład QHD albo 4K, to w tym momencie najczęściej mamy wyłączone możliwości korzystania z różnych filtrów czy też różnych funkcjonalności. A to jest dosyć istotne, ponieważ te funkcjonalności mogą nam bardzo
ułatwić nagrywanie fajnych filmów. Jeżeli chodzi o edycję potem tego materiału, czyli połączenie różnych scenek, czyli różnych filmików, jakie nagramy naszym smartfonem, być może jakichś zdjęć, to nawet na smartfony są aplikacje albo wbudowane od producenta, już zainstalowane, albo możemy je zainstalować za darmo, albo możemy po prostu kupić za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych w sklepie Google Play aplikacje, które będą nam umożliwiać łączenie filmików. Na przykład w Samsungu jest taka aplikacja, którą jeszcze można było pobrać do Samsunga Galaxy S8, ale niestety już w nowszych już jest niedostępna. Video Editor, tak się nazywała ta aplikacja. I ona umożliwia nam szybciutkie łączenie filmów, zdjęć, dodawanie efektów, napisów, przyspieszanie, skracanie, dodawanie podkładu muzycznego, nagrywanie narracji i wszystko w tym programie. Samsung w nowszych modelach już tego nie ma, ale są alternatywne rozwiązania. W związku z czym nie potrzebujemy nawet komputera, laptopa, w związku z czym wszystko zrobimy na smartfonie, łącznie z udostępnieniem tego filmu na nasz kanał YouTube, nadaniem tytułu, opisu, słów kluczowych. Wszystko możemy zrobić na smartfonie. Ja Wam mogę powiedzieć, że około 500 filmów bez problemu na moim kanale, które są zrobione za pomocą Samsunga Galaxy S7, wyedytowane tylko w aplikacji Video Editor w smartfonie, dodane do YouTube za pomocą smartfona i w ogóle komputer nie był wykorzystywany do niczego, a filmy myślę, że fajnie, przyjemnie się ogląda. Jeżeli chodzi o taki sposób nagrywania w ruchu, gdy musicie coś nagrać, na przykład jesteście gdzieś na łonie natury i chcecie nagrać coś fajnie, jakiś zamek czy coś, to zachęcam Was do tego, żeby na samym początku nagrywać w ten sposób, trzymając smartfon. Zobaczcie, tak i tak. I nagrywać tą kamerą, żebyśmy nie szli, nie ruszali się, tylko przyłożyli sobie mniej więcej coś takiego, blisko ciała, można nawet tak palce przyłożyć i tak nagrywać. Taki w miarę wolny, ale stabilny ruch. Można wstrzymać trochę powietrze. Dzięki temu nagramy naprawdę bardzo fajnie scenę. Starajmy się nie nagrywać tak. Bo jak tak szybko nagramy, to niestety, ale ten film będzie ani nieciekawy, ani nie będzie można go tutaj zwolnić, bo jak zwolnimy, to już będzie wszystko takie dziwne. A jak powoli nagramy takich ujęć kilka, to potem w programie do edycji, na przykład na smartfonie, zawsze ten kawałek możemy przyciąć i nawet przyspieszyć. Ale nie będzie z tym żadnego problemu. Z mojej strony to tyle. Myślę, że ten zestaw informacji spokojnie powinien Was zachęcić do tego, aby gdy chcecie rozpocząć swoją przygodę na YouTube, bez problemu skorzystali ze smartfona. Smartfon, mikrofibra i ewentualnie mikrofonik, mikroport. To się może Wam oczywiście przydać. No i jakiś mały statywik i uchwyt na smartfona. Te uchwyty na smartfona bez problemu możemy odkręcić i przymocować do złącza na statywach już normalnych, stacjonarnych, tak bym powiedział. Więc jest to dosyć uniwersalna ta końcówka, taka rozszerzająca się, którą możemy sobie nałożyć na każdy smartfon. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, piszcie w komentarzu pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć na każde z nich. Nie bądźcie zamknięci w sobie, myśląc, że jak mam tylko smartfona, to filmy nie wyjdą fajne. Najważniejsze jest to, jaki mamy pomysł, co chcemy nagrać, a nagranie tego to już jest naprawdę bardzo proste. I smartfon do tego w pełni wystarczy. Gwarantuję Wam to. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, podrapcie się po głowie i ogólnie bawcie się dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć i do następnego filmu.